W dzisiejszym odcinku Biznes Money dowiesz się o tym, czy warto iść na studia. Zapraszam! A więc czy warto iść na studia? Nie mam dla Was takiej jednoznacznej odpowiedzi tak czy nie, ponieważ tak naprawdę zależy to od wielu elementów i dla jednych będzie to poprawna decyzja, poprawna droga, dla innych może powinni wybrać inną, lepszą w ich sytuacji. Ale dzisiaj rozbiłem to na kilka elementów, które powinno pomóc Wam podjąć decyzję, albo może ułatwić Wam podjęcia decyzji. I zanim przejdę do tego, to chciałem jeszcze powiedzieć o swojej sytuacji, o swoim doświadczeniu, ponieważ ja akurat nigdy studiów nie skończyłem. Chciałem iść na studia i zacząłem studia, ale wybrałem inną drogę budowania swojej kariery w branży fitness, aby się tam rozwijać. No i wygląda na to, że to była dobra decyzja, dobra droga, ponieważ jeżeli nie wybrałbym wtedy tej opcji, to pewnie nie byłoby Extreme Fitness, nie byłbym tu, gdzie jestem teraz, nie działał w branży, którą tak naprawdę kocham i uwielbiam to, co robić. Więc jestem wdzięczny, że podjąłem taką decyzję. Natomiast po szkole średniej, kiedy moi znajomi decydowali, co chcą w życiu robić, kilku z nich stwierdziło, że chce studiować kryminalistykę, możliwe, że potem będą policjantami, pracowali w FBI, możliwe, będą jakimś detektywem, więc to też mi się trochę spodobało i poszedłem w tym kierunku, zacząłem studia. Pierwszymi zajęciami z samego rana, o 8 rano było właśnie kryminalistyka. Strasznie mi się to w ogóle nie podobało. Nudny profesor i chciałem z tego jak najszybciej zrezygnować. I chciałem również zacząć pracę na pełen etat. Chciałem zarabiać, chciałem odkładać, chciałem sobie kupować różne rzeczy, które miałem gdzieś tam zaplanowane, marzenia, samochód własny. Życie po prostu samodzielne i tak dalej, więc chciałem iść też w tym kierunku. Chciałem znaleźć najpierw pracę, która pozwoli mi zarabiać, odkładać i również jeszcze się kształcić, szkolić przez jakiś okres czasu. Możliwe, że miałem zmienić kierunek studiów. Jeszcze nie wiedziałem tak naprawdę, co chcę w życiu robić, ale spodobało mi się to, że mógłbym pracować w branży fitness. Chciałem ogólnie pracować w branży fitness, trenowałem, byłem zaangażowany w branżę fitness już jakiś dłuższy okres czasu, ogólnie jako osoba trenująca. No i dostałem ofertę pracy. Pełen etat, praca zaczynała się od 5 rano, więc musiałem podjąć decyzję. Kontynuować studia lub przyjąć ofertę pracy. Była to oczywiście podstawowa praca na podstawowym stanowisku. Nie miałem doświadczenia, więc chciałem przyjąć ofertę pracy osoby sprzątającej, chłopaka takiego naprawdę na posyłki, sprzątanie, odkładanie ciężarów, opróżnianie koszy na śmieci, więc miałem taką opcję lub kontynuowanie edukacji na studiach. Studium tak naprawdę pierwsze 2 lata były takie bardziej przedmioty ogólne, no ale w kierunku kryminalistyki. I mogłem to kontynuować, możliwe, że zmienić kierunek studiów lub pracować. I wybrałem pracę, zrezygnowałem z studiów, nigdy już później nie wróciłem do szkoły, na studia. No i chciałem budować swoją karierę w branży fitness i przez 15 lat tak naprawdę zająłem się tym, żeby budować swoją karierę, budować swoje kompetencje, nabierać doświadczenia, piąć się coraz wyżej w strukturze firmy jednej, drugiej. Pracowałem dla najlepszych operatorów na świecie, z najlepszymi ekspertami i chciałem się rozwijać w tej branży i taki sobie obrałem cel i po 15 latach otworzyłem własny biznes. To też było moim celem. Chciałem nabrać na tyle doświadczenia, żeby móc później być przedsiębiorcą. I to była moja historia, to była moja decyzja, natomiast w zależności jaka jest Twoja sytuacja, jaki jest Twój cel, co chcesz w życiu osiągnąć, w jakiej branży chcesz działać i czy ogólnie masz już to w głowie ustalone, będzie zależało od tego, jaką pewnie decyzję podejmiesz. Natomiast rozmawiając z wieloma młodymi ludźmi, szczególnie w ostatnim czasie, mogę też stwierdzić, że większość z nich ukończyła studia i nie pracuje w ogóle w swoim zawodzie. I żałuje tego, że podjęła taką decyzję, że zmarnowała, wielu z nich mówi, że zmarnowało te kilka lat, mogli robić coś innego, pracują w całkowicie innej branży i do tego, żeby się rozwijać w tej branży, w ogóle nie potrzebują studiów. Jest wiele takich osób i z wieloma takimi ostatnio rozmawiałem. I teraz chcę Wam powiedzieć na podstawie kilku elementów, dlaczego młodzi ludzie podejmują decyzję o tym, żeby iść na studia. Czyli dlaczego idziesz na studia?
No, przede wszystkim pewnie jest tych opcji dużo więcej, ale wypisałem sobie tutaj kilka. Chcesz mieć lepszą pracę, chcesz mieć dobrą pracę, chcesz zarabiać, chcesz być wykształcony, ponieważ fajnie mieć wysokie wykształcenie, wyższe wykształcenie. To jest poczucie wyższości. Jestem wykształcony, jestem na wyższym poziomie niż ci, którzy nie są wykształceni. Rodzice, wpływ rodziców, rodzice zawsze mówią, chcą mieć wykształcone dzieci, chcą, żeby dzieci skończyły szkołę. Tak po prostu jest od zawsze, że rodzice chcą, żeby dzieci poszły do szkoły, miały dobre prace, miały ogólnie dobrze w życiu, więc jednym z tych elementów to są studia. Znajomi idą na studia i w jakimś tam kierunku i działasz pod wpływem tego, podejmujesz decyzje na podstawie tego, co robią twoi znajomi. Bardzo często tak się zdarza, nie przemyślasz tego, tylko podejmujesz decyzje na podstawie tego, co robią inni i nie tylko mówię tutaj o decyzji odnośnie edukacji, studiów, ale ogólnie w życiu jest tak właśnie, że podejmujemy decyzje na podstawie wpływu innych. Styl życia, chcemy innego stylu życia, życie poza domem, życie studenckie, no fajnie jest po prostu odizolować się. W końcu dorosłem do tego poziomu i wieku, gdzie mogę się wyprowadzić przynajmniej na chwilę z domu i żyć samodzielnie. No, ludziom młodym się to podoba i dlatego też tym się też kierują. No i zmiana, coś nowego. Nowa jakaś przygoda w życiu, więc to też jest coś, na podstawie czego podejmujemy decyzje, więc wiele różnych elementów. Natomiast to są z reguły elementy, decyzje, które są często nieprzemyślane i podejmujemy decyzję, po jakimś czasie stwierdzamy, że jednak to nie była poprawna decyzja, dobra decyzja i mogliśmy podjąć inną decyzję, bardziej przemyślaną. I teraz, co należy, oczywiście, wiecie, mówię Wam, to są tylko i wyłącznie moje wskazówki, moja opinia i podejmujcie decyzje na podstawie swojej sytuacji, ale przeanalizujcie wiele elementów. W tym materiale chcę Wam pokazać, co według mnie powinniście przeanalizować, zanim podejmiecie decyzję. I żeby ta decyzja była bardziej świadoma. Czyli przede wszystkim, jaki jest Twój cel i co chcesz robić za 5, 10, 15 lat. Patrzeć długofalowo, nie patrzeć tylko na te następne kilka lat, gdzie będę się uczył, w jakim mieście, jakich będę miał znajomych, profesorów i jakie wykształcenie po tej szkole. Nie patrz na to, bo to jest jeden element, to jest ten krótkotrwały. Jeżeli już osiągnę wykształcenie, co dalej? Co będzie po tym, jak już osiągnę to wykształcenie za 5, 10, 15 lat? I teraz mam tutaj po tej stronie kilka ważnych elementów, co proponuję, aby przeanalizować, zanim podejmiesz decyzję, czy iść na studia i jeśli tak, to na jakie studia iść. Pierwszy element to jest prędkość zmian na świecie, w branży ogólnie, w różnych branżach, na rynku, w biznesie, w firmach, jak teraz powstają duże zmiany praktycznie regularnie, szybciej niż kiedykolwiek. Tak? Ta praca, ta sama praca, te same procesy, procedury, narzędzia, które były używane 20 lat temu, w tym momencie rzadko kiedy są używane, może w ogóle już nie istnieją. Firmy, które działały na wysokim poziomie 30, 40, 50 lat temu, wiele z tych firm już teraz nie istnieje, ponieważ, nie wiem, zatrzymały się na jakimś tam poziomie, używając tych samych procesów, procedur i narzędzi. I pewnie większość prac, które kiedyś było popularne, albo część tych prac, które były popularne i można było je wykonywać po prostu tak samo przez wiele lat, w tym momencie trzeba wprowadzić, żeby ogólnie funkcjonować i radzić sobie na rynku, trzeba wprowadzić dużo zmian. Nowe narzędzia, nowe procesy, procedury, ogólnie nowy świat, tym bardziej w ostatnich, wiecie, 12 miesiącach czy 24 miesiącach. I takie zmiany będą jeszcze powstawać praktycznie regularnie, szybko i szybciej jeszcze niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ mamy dostępną technologię, informacje, internet, zrewolucjonizował cały świat i praktycznie zmiany są teraz zauważane szybciej niż kiedykolwiek. Więc przeanalizuj to, czy branża, w której chcesz działać, to co chcesz robić, będzie ogólnie istnieć za 5, 10, 15 lat. Czy jesteś w stanie wykonywać tą pracę po tym wykształceniu i za kilkanaście lat. Następnie przeanalizuj rynek, przeanalizuj branżę, czy to jest branża rozwojowa, czy to jest coś, co ma potencjał i gdzie ogólnie możesz działać za
15-20 lat, kiedy już osiągniesz wykształcenie, będziesz działać w tej samej branży. Wiecie, przykładem jest na przykład marketing. Mam tutaj Marka po drugiej stronie kamery, sam powiedział, że kiedy on skończył szkołę, studia z marketingu, to na koniec tych studiów ten zakres już w ogóle nie był aktualny. Media społecznościowe całkowicie się zmieniły, więc w szkole ogólnie, dlaczego tak jest? Ponieważ w szkole, na studiach prędkość wprowadzonych zmian nie wygląda tak jak w rzeczywistości na świecie. Tak? Te zmiany są naprawdę bardzo wolne i szkoła, edukacja nie nadąża nad tymi zmianami, które są zauważalne ogólnie w życiu i na świecie. Dlatego trzeba zweryfikować, czy ta branża ogólnie tak szybko się zmienia, że idąc na kilkuletnie studia, w ogóle to ma sens i czy jesteś w stanie wykorzystać te informacje, to wykształcenie, czy możliwe będziesz marnował czas. I nieważne, wiecie, są też zawody, które wymagają wyższego wykształcenia. Lekarz, jakiś architekt, może notariusz, prawnik. To są zawody, które, no, żeby je wykonywać, musisz mieć wyższe wykształcenie. I powinieneś iść, musisz iść tak naprawdę na studia, skończyć szkołę. Natomiast, mimo tego, że to zrobisz, to nadal po tym musisz zakładać, że stale musisz się rozwijać. Regularnie się edukować, ponieważ tak, nasze ciało dużo się nie zmieniło przez ostatnie kilkadziesiąt lat, ale zmieniły się informacje, wiedza, dostęp do tych informacji, narzędzia, technologia, różne procesy, procedury, więc stale musisz być na bieżąco z tym, co się dzieje i co się zmienia. I tak naprawdę regularnie wchłaniać, przyciągać tą informację z różnych stron. I zweryfikować, jeżeli już postanowiłeś, że tak, idę do szkoły, tak, będę się edukował i spędzę na następne 7-8 ileś lat na edukacji, to zweryfikuj szkołę. Porozmawiaj z osobami, które skończyły tą szkołę, jacy są wykładowcy, czy ogólnie jesteś w stanie, nie wiem, przetrwać w tej szkole przez najbliższe kilka lat. Zaciągnij więcej informacji od różnych osób, które już ukończyły tą szkołę, studiowały tam. Możliwe, że chcesz porozmawiać z profesorami, tymi, którzy będą Cię edukować i zobaczysz, czy w ogóle ma to sens, ma to potencjał. Ale przede wszystkim myśl długofalowo, nie podejmuj pochopnych decyzji, ale też nigdzie się nie spiesz. Jeżeli chcesz zarabiać ogromne pieniądze, wiecie, życie jest bardzo długie i na wszystko powinieneś mieć czas, bądź cierpliwy, obserwuj, analizuj wiele. Jeżeli na tą chwilę nie podjąłeś decyzji i masz na przykład kogoś, kto daje Ci wskazówki i kieruje Cię tak, abyś szedł w odpowiednim kierunku, możliwe, że masz rodziców, którzy są Twoimi mentorami, pewnie Ci jest łatwiej podjąć decyzję, ponieważ no, możliwe, że jest to zawód, który jest w rodzinie, tak? Możliwe, że rodzice są lekarzami, możliwe, że ogólnie w rodzinie masz dużo lekarzy i chcesz iść też w tym kierunku, więc to będzie łatwo Ci podjąć decyzję. Jesteś zarażony ogólnie tą branżą, no i pewnie już podjąłeś dużo wcześniej decyzję, więc jest to chyba oczywiste, że pójdziesz w tym kierunku. Ale jeżeli w tym momencie masz dużo niewiadomych w życiu i jeszcze nie wiesz, co chcesz robić, to możesz iść na studia, edukować się. Na pewno z tego okresu wyciągniesz dużo wartości. Wiesz, nauczysz się dobrze mówić, przekazywać informacje, czytać, pisać. To są podstawy, pewnie niektórzy z Was się teraz śmieją, ale to są podstawy, jeżeli umiesz pisać, czytać, mówić, przekazywać informacje, komunikować się w dobry sposób, naprawdę na wysokim poziomie, to później używasz to przez całe swoje życie. To tworzysz biznes, jest Ci to potrzebne. Idziesz do pracy, jest Ci to potrzebne. Zarządzasz ludźmi, jest Ci to potrzebne, więc to są nawet te podstawowe elementy, których się możesz nauczyć i wtedy się zastanawiaj. Chcę to robić, chcę iść w tym kierunku, możliwe, że będę miał dodatkową pracę, możliwe, że rozwinę jakąś pasję dodatkowo w tym samym czasie, kiedy studiuję. I wtedy może odnajdziesz coś, co chcesz robić. Więc te kilka lat, nawet jeżeli stwierdzisz później, że mogłeś robić coś innego, to nie jest zmarnowanie do końca czasu. Życie jest długie, więc te kilka lat to jest taka miniaturka. Wiele doświadczeń, wiele pewnie nowych znajomości, wiele relacji, więc ja bym powiedział podejmować decyzje na chłodno, przeanalizować wiele i podjąć odpowiednią decyzję, ale tak jak wspominałem, dużo analizy, dużo rozmów, dużo obserwowania i wtedy dopiero decyzja. Więc nie odpowiedziałem Wam na pytanie, czy warto iść na studia, czy nie warto iść na studia. Są osoby, które osiągają duże sukcesy, tworzą biznesy
w ogóle nie idąc na studia, a są tacy, którzy osiągają duże sukcesy i naprawdę budują świetną karierę i są zadowoleni, szczęśliwi w życiu i byli na studiach, więc ta opcja jest poprawna w zależności, co jest Twoim celem, w zależności, co chcesz w życiu robić. Także taka jest moja opinia. Pamiętajcie, to są tylko moje wskazówki. Ja na studiach nigdy nie byłem, więc to też tym się nie sugerujcie, ale jeżeli miałbym komuś pomóc w podjęciu decyzji, to bym powiedział, podejmij świadomą decyzję. Nie kieruj się tymi elementami, bardziej tymi tutaj z tej strony. Zrób mocną analizę, przemyśl, podejmij decyzję, ale jeśli nawet ona nie będzie poprawna, nie przejmuj się, te kilka lat na pewno będą dla Ciebie też wartościowe, wyciągniesz wiele wniosków i wiele wartości. Także tyle na dzisiaj. Pozdrawiam, moi drodzy, i do następnego.